Witam serdecznie, jestem Valar, a to są archiwa Westeros. Zapraszam was na 5 ciekawostek ze świata Pieśni Lodu i Ognia. W rodzie Smoka Targaryenowie mieli 2 waleriańskie miecze, Blackfyre i Mroczną Siostrę, ale w grze o Tron nie ma po nich śladu. Co więc się z nimi stało? Za panowania Aegona IV Niegodnego, Blackfyre został przekazany jego ulubionemu Benkartowi, Daemonowi Watersowi. Ten przyjął nazwisko Blackfyre, a miecz stał się symbolem pobocznej linii Targaryenów. Po śmierci ostatniego znanego potomka męskiej linii Blackfyre'ów, zabitego przez Barristana Selmiego, ślad po mieczu zaginął. A co z Mroczną Siostrą? Król Daeron II podarował ją swojemu przyrodniemu bratu, Bryndenowi Riversowi, znanemu jako Bloodraven, w nagrodę za zasługi dla korony. Gdy lata później Aegon V wysłał Bloodravena na mur, ten zabrał miecz ze sobą. Jako lord dowódca Nocnej Straży zaginął za murem w 252 roku po podboju, a później stał się trójoką wroną. Dlatego Mroczna Siostra najpewniej nadal znajduje się w jego jaskini za murem. Pewnie pamiętacie zamach na Brana Starka. W serialu ucięto to mniej więcej do tego, że stoją za tym Lannisterowie, ale w książkach ten temat poszedł znacznie dalej. Odpowiedź przyszła dopiero w 3 tomie. Wtedy wychodzi na jaw, że za wynajęciem zabójcy stał Joffrey. To on wysłał człowieka z waleriańskim sztyletem, żeby dobił Brana po jego przypadkowym upadku z wieży. Nie Cersei, nie Jaime, nie Tyrion, a właśnie Joffrey. A powód był dokładnie tak chory, jak można się po nim spodziewać. Joffrey usłyszał, jak Robert mówi, że dla Brana śmierć byłaby łaską, więc postanowił potraktować to dosłownie i zrobić coś, co w jego głowie mogło zaimponować ojcu. Problem w tym, że użył do tego waleriańskiego sztyletu, broni tak charakterystycznej, że od razu uruchomiła lawinę podejrzeń. Catelyn uznała, że stoi za tym Tyrion. Tyrion został porwany, a konflikt Starków i Lannisterów wszedł na zupełnie nowy poziom. Czyli jedna z iskier, które doprowadziły do wojny 5 królów, nie była wielkim planem politycznym. Była efektem okrucieństwa, głupoty i chorej potrzeby Joffreya, żeby zaimponować Robertowi. Wiedzieliście, że ród Lannisterów miał kiedyś własny miecz z waleriańskiej stali? Ale został on utracony na zawsze. Jasny ryk. Tak bowiem nazywał się ów oręż, który przez pokolenia należał do Lannisterów z Casterly Rock. Zaginął jednak, gdy król Tommen II Lannister wyruszył z nim do ruin Valerii, licząc na zdobycie ukrytych tam skarbów. Ani on, ani jego flota, ani sam miecz nigdy już nie wrócili. Wieki później najmłodszy brat Tywina, Gerion Lannister, postanowił odnaleźć Jasny Ryk i również popłynął do Valerii. Lecz ślad po nim zaginął. Co ciekawe, wśród fanów istnieje teoria, że Gerion wcale nie zginął, lecz porzucił wyprawę, zwingował własną śmierć i stał się krwawobrodym, dowódcą wolnej kompanii zwanej Kompanią Kota. Jest to oczywiście potwierdzone, ale to jedna z ciekawszych teorii. Czy wiedzieliście, że w książkach pojawia się ktoś, kto może być największym zagrożeniem dla Daenerys? Chodzi o młodego Gryfa. Przez lata ukrywał się pod fałszywą tożsamością i był wychowywany przez Jona Conningtona, dawnego przyjaciela Rhaegara Targaryena. Ale według planu Varysa i Illyria, ten chłopak to nie byle kto. Ma być Aegonem Targaryenem, synem Rhaegara i Elie Martell. Tym samym dzieckiem, które wszyscy uznawali za martwe po splądrowaniu królewskiej przystani. I jeśli naprawdę nim jest, sytuacja robi się bardzo ciekawa. Bo Aegon nie tylko jest Targaryenem. On może mieć silniejsze prawa do żelaznego tronu niż Daenerys. Ale jest też druga strona tej historii. Wielu czytelników uważa, że młody Gryf wcale nie jest prawdziwym Aegonem, tylko częścią wielkiej intrygi. Według tej teorii chłopak ma być pretendentem z rodu Blackfyre'ów, potomkiem Daemona Blackfyre'a, czyli założyciela bocznej linii Targaryenów. I właśnie dlatego ta postać jest tak ważna. Bo niezależnie od tego, czy młody Gryf jest prawdziwym smokiem, czy perfekcyjnie przygotowanym oszustem, jego pojawienie się może całkowicie zmienić układ sił Westeros. Nie wiem, czy wiecie, ale Robb Stark przed krwawymi godami sporządził testament, który mógł całkowicie zmienić losy północy. Gdy dowiedział się, że Sansa została wydana za Tyriona, Robb uznał, że Lannisterowie mogliby kiedyś próbować przejąć Winterfell poprzez jej potomstwo. Dlatego postanowił pominąć ją w sukcesji i ogłosić swoim dziedzicem Jona Snowa, którego planował zalegalizować jako Jona Starka. Dekret został podpisany w obecności świadków, jeszcze przed krwawymi godami wysłany wraz z Mecz Mormont i Galbartem Gloverem. Co ważne, Glover później dotarł do lorda Wymana Mandriego, więc istnieje spora szansa, że wie o testamencie Robba, albo nawet zna jego treść. I właśnie dlatego ten dokument może jeszcze odegrać ogromną rolę w przyszłości północy. Dzięki za oglądanie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba i widzimy się w następnym materiale. Pozdro.